W odniesieniu do pogarszającej się kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, mając na uwadze czynniki, możemy co najmniej wymienić kilka. Zacznę od podstaw, bo podobnie jak w odniesieniu do populacji osób dorosłych, jak mówimy o zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży, to mówimy o uwarunkowaniu wieloczynnikowym, czyli czynniki genetyczne, biologiczne i czynniki środowiskowe. Celowo je tak podkreśliłam. One w głównej mierze odgrywają rolę w występowaniu tych zaburzeń w populacji pacjentów pediatrycznych. Czyli nawet jeżeli mamy pewne predyspozycje genetyczne, ale są obecne czynniki ochronne, to dane zaburzenie może się nie ujawnić. Ale jeżeli mamy predyspozycje i niestety czynniki ryzyka, takie jak brak odpowiednio wykształconych, bezpiecznych więzi z opiekunami, trudności w relacjach w systemie, w którym dziecko funkcjonuje, uzależnienia w rodzinie, przemoc, której dziecko doświadcza, czy to ze strony osób dorosłych, czy przemoc rówieśnicza, znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia tak naprawdę wszystkich zaburzeń psychicznych. I tu w tym miejscu chciałabym wyraźnie podkreślić, że w odniesieniu do naszego kraju pogarszającą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży my jako środowisko specjalistów pracujących w tym obszarze obserwowaliśmy już od wielu lat. Ja dokonałam takiej analizy 8-letniej i jeżeli chodzi o takie rozpoznania jak zaburzenia depresyjne, czy zaburzenia lękowe, czy zaburzenia odżywiania, kilkukrotnie zwiększyła się liczba dzieci, młodzieży, głównie nastolatków z rozpoznaniem tych zaburzeń, które wymieniłam. A na przestrzeni ostatnich tych 3 lat, czyli tego czasu, gdzie pojawiły się kolejne czynniki ryzyka, takie jak właśnie pandemia, kryzys gospodarczy, konflikt zbrojny, niewątpliwie jeszcze znacząco ten stan psychiczny dzieci i młodzieży uległ pogorszeniu. I tutaj myślę, że też oprę się na jednej ze statystyk sporządzonej przeze mnie dzięki wynikom, które otrzymałam z Centralnego Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyraźnie ukazują, że na przestrzeni tych 3 lat liczba dzieci i młodzieży wymagających korzystania ze specjalistycznej opieki w obszarze zdrowia psychicznego wzrosła ponad 2-krotnie i mimo, że zwiększyła się prawie 2-krotnie dostępność do różnych placówek związanych z ochroną zdrowia psychicznego, to nadal oddziały stacjonarne, głównie w roku szkolnym, są bardzo mocno przeciążone i głównie przyjmują dzieci, a szczególnie młodzież w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Bardzo często powtarzam, że hasło, które jest nam znane, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, odnosi się nie tylko do zdrowia somatycznego i do tej części związanej właśnie ze zdrowiem fizycznym, ale i również do zdrowia psychicznego, przede wszystkim biorąc pod uwagę teraz nasze aktualne wyzwania. Zwracam też uwagę, że mówiąc o zdrowiu psychicznym, o profilaktyce zaburzeń psychicznych, my nie możemy tylko koncentrować się na psychę, dlatego że ten dobrostan psychiczny bardzo ściśle jest związany również z naszym obszarem fizycznym, czyli jeżeli nie zadbamy o odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczną, tak, o budowanie bezpiecznych relacji, o uważność na siebie, uważność drugiego człowieka, jeżeli będą czynniki związane ze zdrowiem środowiskowym, które będą tymi czynnikami ryzyka, jak, nie wiem, narastające zjawisko związane z zanieczyszczeniami, to trudno mówić o zdrowiu psychicznym. A zatem, jak mówimy o profilaktyce, to mówimy tutaj o takim holistycznym podejściu. Koncentrując się na tym obszarze już tutaj tylko i wyłącznie związanym ze zdrowiem psychicznym, jak myślimy o tych działaniach zapobiegawczych, bardzo często podkreślam, że tu bezwzględnie potrzebne jest współdziałanie, współpraca i zaangażowanie kilku resortów. Nie można tylko myśleć o profilaktyce w odniesieniu do ochrony zdrowia, a zwłaszcza jak mówimy o zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży. Drodzy Państwo, niewątpliwie resort oświaty tutaj ma bardzo duże znaczenie, bo weźmy chociaż pod uwagę profilaktykę uniwersalną czy selektywną i wskazującą. Jak mówimy o profilaktyce uniwersalnej, ona jest skierowana do wszystkich odbiorców. Wiemy doskonale, że w naszym kraju każde dziecko tak objęte jest obowiązkiem edukacyjnym i w związku z powyższym każde dziecko może być jakby poddane tym działaniom związanym z profilaktyką uniwersalną. Jakie to są aktywności? Przede wszystkim właśnie edukacja zdrowotna, oparta na budowaniu, wzmacnianiu kompetencji społecznych, na tworzeniu bezpiecznego środowiska dla tych dzieci. Jak mówimy o szkole, to bezpieczne środowisko
środowisko to również budowanie więzi nie tylko dziecko-dziecko, nastolatek-nastolatek, ale również w odniesieniu do relacji z nauczycielami, nauczycieli ze sobą i środowiska nauczycielskiego z rodzicami. Budowanie również takiej przestrzeni, gdzie ten młody człowiek nie tylko zdobywa umiejętności takie edukacyjne i się koncentrujemy tylko na tej dydaktyce, ale stwarzamy taką przestrzeń, żeby to dziecko i ten nastolatek wzmacniało poczucie swojej sprawczości, budowało samoocenę, poczucie własnej wartości, czyli działania skierowane do wszystkich, ale one nie mogą być jakby oderwane od działań również dedykowanych osobom dorosłym, bo również mamy taką sytuację, że zarówno rodzice, opiekunowie naszych pacjentów, ale również i nauczyciele czy inni specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą potrzebują takiego wsparcia i takich działań. Ja sobie zdaję sprawę, jako też praktyk, że w tym zakresie bardzo wzmacniają Państwo organizacje pozarządowe, które realizują wiele cennych, ważnych, istotnych projektów właśnie w odniesieniu do profilaktyki uniwersalnych, wzmacniających również kompetencje osób dorosłych, rodziców, nauczycieli i innych, których wymieniłam, właśnie w odniesieniu do wzmacniania, a u niektórych wręcz takiego budowania uważności na dziecko czy na nastolatka. I pozostałe formy profilaktyki. Profilaktyka selektywna, która jest skierowana do dzieci z grup ryzyka. Jak mówimy o współpracy głównie z systemem oświaty, to mamy na myśli tutaj dzieci, które wyjściowo mają zdiagnozowane pewne dysfunkcje, deficyty, które mają diagnozę różnych schorzeń, nie tylko psychicznych, ale również i somatycznych, wymagających takiego szczególnego wsparcia na terenie szkoły. Również bardzo często takiej pracy zespołowej pomiędzy na przykład nauczycielem specjalistą a wychowawcą, czy nauczycielami, którzy uczą określonych przedmiotów, bo wiemy doskonale, że jeżeli, załóżmy przykład z życia wzięty, dziecko z diagnozą dyskalkulii nie będzie miało wystarczającego wsparcia na terenie szkoły, gdzie nauczyciele nie będą realizować zaleceń wydanych przez specjalistów, w tym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, to ryzyko wystąpienia współwystępujących innych zaburzeń psychicznych jest dużo większe. I profilaktyka wskazująca dedykowana uczniom, dzieciom, nastolatkom, u których mamy do czynienia z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego związanego na przykład również ze szczególną ostrożnością, czyli to może być dziecko czy nastolatek z diagnozą epizodu depresji, który wraca ze szpitala w wyniku podjętej próby samobójczej, to oczywiście wiemy doskonale, że tutaj już nie tylko jest bezwzględnie konieczna współpraca specjalistów, którzy pracują na terenie szkoły, ale również ta współpraca międzysektorowa, czyli specjalista, nauczyciel i specjalista lekarz psychiatra czy psycholog. To jest bezwzględnie konieczne. I dlatego tak zaczęłam ten temat od tego hasła lepiej zapobiegać niż leczyć, bo naprawdę głównie to jest dedykowane ten obszar do nas dorosłych, bo my mamy narzędzia i naprawdę mamy możliwości, żeby zadbać o to, żeby tych czynników ryzyka było stanowczo mniej dla naszych dzieci i nastolatków, a żeby rozwijać te czynniki ochronne. W ostatnim czasie promowana jest reguła 4Z, która jest szeroko omawiana i na tę regułę 4Z chcę zwrócić uwagę. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. Co to znaczy? To jest taka reguła, można powiedzieć, uniwersalna, która odnosi się do każdego. Czy jestem rodzicem, czy jestem opiekunem faktycznym, na przykład wychowawca w domu dziecka, czy jestem nauczycielem, sprzedawcą w sklepie i tak dalej. Jeżeli zauważam, że coś się dzieje z moim dzieckiem albo, nie wiem, z moim siostrzeńcem, z moim bratankiem, to nie przechodzę obojętnie, tylko zauważam i reaguję. W jaki sposób? Bardzo często rodzice mają takie obawy, żeby zapytać wprost, albo powiedzieć wprost, że mam niepokój, albo czuję niepokój, albo obawiam się, patrząc tak, jak Ty funkcjonujesz, albo widząc zmiany w Twoim zachowaniu, że może coś się dzieje niepokojącego. Porozmawiajmy o tym. Oczywiście w odniesieniu do nastolatków, którzy mają bardzo małe zaufanie do nas dorosłych, może być trudność z uzyskaniem odpowiedzi. I jeżeli mamy takie poczucie, że
brakuje nam pewnych kompetencji, żeby sobie w tej sytuacji poradzić, naprawdę tutaj bardzo apeluję, nie obawiajmy się sięgać po pomoc, która jest bardzo często w zasięgu tak naszego wzroku wręcz, jeżeli chodzi o ośrodki specjalistyczne, żeby zwrócić się po wsparcie do psychologa, tak, czy terapeuty środowiskowego. Nie zawsze musi być to lekarz psychiatra, bo bardzo często mamy takie doświadczenia, przykład z życia wzięty, że za narastającym takim obniżonym samopoczuciem, czy zmianą samopoczucia u nastoletniej dziewczynki krył się zawód miłosny, z którym nie umiała sobie do końca sama poradzić i miała duże trudności, żeby też porozmawiać o tym z rodzicami. I 3 spotkania z psychologiem były wystarczające, ale z drugiej strony, jeśli by nie było uważności ze strony rodzica i problemy by narastały, to oczywiście jest większe ryzyko, że mogłyby się rozwinąć i przeobrazić, tak to mogę ująć językiem zrozumiałym, w poważniejsze problemy, tak i poważniejsze trudności. Ale tutaj, w tym miejscu, jak mówię o regule 4Z, chcę zwrócić jeszcze jedną uwagę na bardzo ważny aspekt, który podkreślam. Żeby zauważyć, moi drodzy, i tutaj kieruję głównie te słowa do dorosłych, należy pamiętać o tym, że najważniejsza w tej sytuacji jest relacja. Jeżeli dorosły, czy to rodzic, czy to nauczyciel, nie zadba o budowanie bezpiecznej więzi w relacji z dzieckiem czy nastolatkiem, to naprawdę nawet poważne objawy, bardzo niepokojące symptomy mogą być niezauważone, zlekceważone, zbagatelizowane. Więc podstawą zauważenia jest ta relacja, o której mówimy. Uważność na dziecko i na nastolatka i umiejętność zadawania pytań, tak, w sposób też otwarty, taki, za którym kryje się troska i chęć niesienia pomocy, co jest z kolei związane z kolejną zetką, czyli zaakceptuj. Jeżeli słyszysz od dziecka: mamo, ja okaleczyłem się, albo inny jakiś komunikat: mamo, zdarzyło się, że tak mogę wymieniać. Reakcja typu: jak mogłeś mi to zrobić? Albo no co ci przyszło do głowy? Jest absolutnie taką interwencją zamykającą. Więc zaakceptuj wiąże się z tym, że ja słyszę i nawet jeśli mi jest trudno to przyjąć, to ja nie oceniam, bo tak naprawdę nie wiem do końca, co się kryło za tym objawem. Jeżeli to zachowanie wystąpiło, ten objaw się pojawił, to świadczy o tym, że pojawiły się pewne okoliczności, pewne sytuacje, z którymi było trudno sobie poradzić temu dziecku czy nastolatkowi. I tak, jeżeli zauważamy, pytamy i akceptujemy, to oczywiście wtedy reakcja, która wiąże się z taką reakcją skuteczniejszą, efektywniejszą i szansa na taką reakcję jest dużo wyższa. I tak kończąc, chcę jeszcze podkreślić na koniec. Sięganie po pomoc, moi drodzy, to jest wyraz troski, odpowiedzialności i odwagi, nie słabości, jak to bardzo często jeszcze się pojawia gdzieś w myśleniu i w takiej mentalności u części osób. Wyraz troski, odwagi i odpowiedzialności. Smart Skills i dobry temat to skuteczne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Zadbajmy razem o lepszą przyszłość młodego pokolenia.